Dla mnie to był, no muszę powiedzieć, wyczyn i fizyczny, i intelektualny. To pierwsze wejście było dla mnie faktycznie, że czułam nogi, jak to się mówi, jak galareta. A ja miałam coś takiego, że nagle Jezus Maria, co ja będę mówić? Wszystkie słowa mi uciekły, w ogóle nie pamiętam o co chodzi. No to jesteśmy gotowi. Ponieważ siedzimy w dość dużej odległości od siebie, jesteśmy rozproszeni, nie za dobrze się słyszymy, nie za bardzo dobrze się widzimy, bo w miejscu, gdzie na przykład siedzą osoby z drugich skrzypiec, siedzą Państwo. Ale jest nam tym niemniej bardzo miło, bardzo się cieszymy, że mogą Państwo podglądać naszą pracę muzyków właśnie ze środka orkiestry, właściwie od kuchni. Nowe całkowicie doświadczenie, biorąc pod uwagę, że już byłyśmy na innych koncertach właśnie. A nigdy w środku. Nigdy w środku. Przed już samą muzyką jest tak bardziej kameralnie, tak bardziej wspólnotowo, wszyscy siedzą trochę, czuję się jakbym wyszedł do ogrodu i słuchał jak znajomi grają. Można widzieć nut, też widzieć jak się muzycy przygotowują i już biorą instrumenty i już są gotowi, żeby tylko zacząć te nuty grać. Jest cisza, zaczyna się muzyka, no to też to doświadczenie, że ona jest dookoła, jest głębsze, ta immersja jest dużo większa. Poszczególne dźwięki zaczynają wybrzmiewać i człowiek się odwraca, skąd one się wydobywają. Jest to zupełnie inny odbiór niż w filharmonii, bo w filharmonii publiczność jest tak oddalona, a wśród muzyków jesteśmy blisko tego wszystkiego, czujemy tę muzykę wszędzie, bardzo głęboko i bardzo miłe to jest. Tam wyglądałam, patrzyłam, kto gra, który instrument zaczął, tak, jak to brzmi. Zaglądali z ciekawością, co tam w tej harfie słychać. Kolejne pytanie, które dostaliśmy, brzmi: czy jeśli nie potrafiłabym grać na instrumencie, ale siadłabym w orkiestrze i zaczęłabym brzdąkać, to czy ktoś by się zorientował? Odpowiedź brzmi niestety tak. Z jednej strony fajnie, no tak, są ludzie i zawsze gramy dla publiczności. Publiczność zawsze jest, teraz jest bliżej. A z drugiej strony ten dyskomfort, bo tak ktoś patrzy mi na smyczek, na palce. Ja się uśmiecham, ale muszę swoje zagrać. Muszę swoje zagrać. Przyjemnie się siedzi w takiej dużej grupie. W pierwszej części troszeczkę się stresowałem, ale wydaje mi się, że to wytwarza dużo pozytywnych emocji, które pozytywnie wpływają też na samo wykonywanie. Jest trudniej, bo siedzimy dużo dalej od siebie, dlatego. Bardziej potrzebny jest dyrygent niż zwykle w takich wypadkach. Pierwszy raz widziałam wśród orkiestry osoby, które nie grają, a łapały ze mną taki kontakt wzrokowy, że nigdy wcześniej czegoś takiego z muzykami nie przeżyłam, bo zawsze ta podzielność uwagi wśród muzyków jest, a tutaj to skupienie było często w 100% i musiałam się koncentracyjnie powrócić, że szukam innej osoby. Dla mnie zdecydowanie lekki stresik, boję się, że dyrygent wskaże na mnie i co ja wtedy? Ponieważ nie grałam przez cały czas, miałam też kilka tacetów, kilka taktów pustych. Mogłam obserwować publiczność, to było też znakomite przeżycie. Widzieć właśnie te emocje, które im towarzyszyły podczas słuchania. Była jedna rzecz zaskakująca, twarze publiczności. Jedna pani, nie mogłem oderwać oczu, widziałem, w jednym momencie płakała, w drugim promieniała. Tego siedząc wśród publiczności nie widać po prostu. To rzeczywiście niesamowita rzecz. Po prostu to było cudowne przeżycie, fantastyczne doświadczenie i obserwowanie Państwa i Pani dyrygent po prostu cudownie. Ktokolwiek wpadł na ten pomysł, super. W ogóle nie było widać
że to jest dla Was po pierwsze rzadkość, a po drugie trudność. To wyglądało tak niesamowicie naturalnie, że właściwie zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak nie robimy cały czas.